Czy jest coś, czego nie zrobilibyście dla swoich dzieci? Myślę, że chęć ochrony naszych najbliższych, zwłaszcza dzieci, jest ogromna. Ale jak daleko bylibyście w stanie posunąć się, aby w swoim mniemaniu ochronić tę najukochańszą osobę na świecie? Czy bylibyście w stanie poświęcić wszystko? Po internecie krąży film, na którym zadano jedno pytanie. Czy jesteś w stanie zabić dla swojego dziecka? Odpowiedzi były różne. Część wahała się, nie umiejąc powiedzieć nic na ten temat. Inni od razu mówili, że nie zabiliby. No i była oczywiście część, która nawet nie mrugnęła okiem i bez dodatkowych wyjaśnień mówiła lodowate tak. Kobieta, o której dziś wam opowiem, należała zdecydowanie do tej ostatniej grupy. A świat, w którym żyła, świat, w którym przeplatały się wojna, strach, czary i przepowiednie, sprawił, że ta opowieść jest po prostu epicka. A po wysłuchaniu jej do końca, myślę, że zupełnie inaczej spojrzycie na ciasteczka i mydło. Ten odcinek dedykuję mojej siostrzenicy Klarze, która bardzo prosiła mnie, żebym go nagrała. Clarissa, udanego odsłuchu. Okej, zaczynamy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu, gdzie staram się wam przybliżyć sylwetki najciekawszych zbrodniarzy. Według mnie oczywiście. Pamiętajcie również, żeby polubić ten film. To naprawdę mi pomoże. Chciałam was tylko poinformować, że wszystkie informacje, które podam, znalazłam w internecie i stworzyłam z nich ten podcast. Oraz, że nie chcę nikogo urazić. Dodatkowo ostrzegam, że treści tu zawarte są dość drastyczne, więc zalecam ostrożność. Opowiem wam bajkę o Leonardzie Cianciulli, babci od ciastek. Jest koniec XIX wieku. Znajdujemy się we Włoszech, w czasie, kiedy katolicki ekstremalny konserwatyzm przeplata się z wiarą w gusła, legendy i wróżby. Mieszanka dość wybuchowa, ale zostańcie ze mną. Zobaczycie, jaki niesamowity efekt powstanie przez zderzenie tych dwóch światów. Emilia była młodą i bardzo atrakcyjną dziewczyną, która mieszkała w mieście Montello. Dnie spędzała na pomocy rodzicom w domowym gospodarstwie oraz na spacerach w okolicach miasta, które otaczały piękne widoki. Miała dość duże powodzenie u płci przeciwnej. Bardzo często zaczepiali ją na ulicy z prośbą o choć jeden uśmiech, czy obdarowywano ją kwiatami. Ale ona, choć spełniała prośby i nagradzała psztyfikantów życzliwym spojrzeniem, nie była zainteresowana. Marzyła bowiem o wielkiej miłości, która zwali ją z nóg jak dobry bimberek przy stole wiejskim. A najlepiej, jakby był bajecznie bogaty, żeby zapewnić jej i jej rodzinie godziwe życie. Były to dość prozaiczne marzenia, jednak w tamtym czasie każda dziewczyna liczyła na dobre zamążpójście. W końcu tylko po to kobiety żyły, aby znaleźć męża, rodzić dzieci i zajmować się domem. Pogrążona w swoich marzeniach nie zauważyła, że nad jej głowę nadciągają czarne chmury. Pewien okoliczny awanturnik o imieniu Mariano zauważył pewnego dnia spacerującą Emilię i postanowił, że również się do niej będzie zalecać. Ona była kompletnie niezainteresowana tym typem, ponieważ jego reputacja zasługiwała na potępienie. Pierwsze próby zaskarbienia sobie sympatii u Emilii spełzły na niczym, ale Mariano się nie poddawał. Dążył do celu z uporem maniaka, jednak ona była nieugięta. Prawdopodobnie jej upór napędzał go jeszcze bardziej, co nie zwiastowało niczego dobrego. Mariano nie stronił od kieliszka. Dlatego pewnego dnia po wypiciu znacznej ilości alkoholu postanowił uderzyć ponownie w konkury do niezdobytej Emilii. Jednak tym razem jej kategoryczna odmowa rozwścieczyła go i zamiast odejść jak zwykle, jego żądza wzięła górę. Posiadł biedną dziewczynę, tym samym spełniając swój cel. Wiedział doskonale, że teraz będzie już jego, ponieważ był pierwszym, który z nią obcował. Żaden inny nie będzie jej już chciał. Jednak ona, zamiast poszukać pomocy i zemsty, nie przyznała się do niczego. Zachowała swój ból dla siebie i pewnie wszystko by się udało, gdyby nie jeden mały problem.
Okazało się bowiem, że Emilia zaszła w ciążę. Tego faktu nie dało się już ukryć. Oczywiście próbowała rozwiązać ten problem na własną rękę, jednak los zdecydował inaczej. Ciąża była silna i zdrowa. Kwestią czasu było tylko, kiedy wszyscy się dowiedzą o jej hańbie, ponieważ w czasie, kiedy Emilia chodziła po ziemi, to nie oprawca był napiętnowany, a ofiara właśnie. To ona musiałaby żyć ze znakiem ladacznicy i niezamężnej matki. Ale ona była na to gotowa. Hart jej ducha był niesamowity. Niestety na scenę wkroczyli rodzice Emilii, którzy zmusili dziewczynę do zamążpójścia za swojego napastnika. Mariano był dumny jak paw. Nie dość, że upiekła mu się napaść, to jeszcze osiągnął swój cel. Emilia była jego. Jednak ona stała się więźniem. Nie tylko w domu swojego męża, ale również więźniem swojego ciała, ponieważ nienawidziła z całego serca tego, co w niej rosło. Ale natury nie oszukasz. 18 kwietnia 1894 bądź 1983, te dwie daty najczęściej się powtarzają, przyszła na świat Leonarda. I jak można się domyślać, jej życie nie było przyjemne praktycznie od pierwszego dnia, ponieważ matka nienawidziła jej z mocą epicką. Nie miała na kim wyładować swojego bólu i niestety ta dziewczynka dostała z nawiązką. Od pierwszych dni Emilia gardziła swoją córką. Nie chciała się nią opiekować. Nie chciała jej również karmić i nie przytulała jej w ogóle. Oczywiście robiła podstawowe minimum, ponieważ skoro tu jesteśmy razem, to znaczy, że Leonarda przeżyła. Ale miłości to ona nie zaznała. O dziwo, jedyną osobą, która była dla niej dobra i okazała jej uczucia, był jej ojciec. Choć zabrał się do tworzenia rodziny w najgorszy możliwy sposób, prawdopodobnie kochał żonę i zdecydowanie kochał córkę. Poświęcał jej dużo uwagi i uczucia, co dziewczynka brała garściami, pozbawiona tego, czego pragnęła najbardziej – miłości matki. Mariano, mimo że był teraz głową rodziny, nie zmienił swojego trybu życia. Nadal rozbijał się po mieście, awanturując się prawie co noc. Jego niezbyt zdrowy tryb życia przyczynił się do jego szybkiego odejścia z tego świata. Znalazłam kilka wersji, w jaki sposób opuścił ten świat, więc nie będę ich wszystkich przytaczać. Najważniejsze jest to, że umarł, pozostawiając Emilię i Leonardę same, co dla dziewczynki było katastrofalną sytuacją. Nie było już teraz bowiem żadnego bufora między nią i jej zgorzkniałą matką. Emilia nie folgowała sobie i bez żadnych ograniczeń wylewała swoją nienawiść na biedną dziewczynkę, która przecież nie była niczemu winna. Wyzywała ją od najgorszych. Czasami całymi tygodniami nie rozmawiała z nią. Leonarda była zamknięta w sobie i ciągle obracała się przez ramię, bojąc się wszystkiego i wszystkich. W szkole oczywiście wyczuto jej słabość i również dokuczano jej. Była kozłem do bicia dla wszystkich, łącznie z nauczycielami, ponieważ nauka szła jej bardzo słabo. Ale jak miała skupić się na nauce, skoro wokół działo się tyle okropnych rzeczy? Lata zaniedbań i znęcania się psychicznego przyniosły efekty. Dziewczyna miała głęboką depresję, co pchnęło ją do wielu prób odebrania sobie życia. Jednak żadna z nich nie powiodła się. Raz próbowała się utopić w rzece, ale za dobrze pływała, więc wyszła ostatecznie na brzeg. Chciała się powiesić, ale belka złamała się, bądź lina pękła. Takie wersje znalazłam. Niemniej jednak przeżyła. Zaczęła się w końcu zastanawiać, czy to nie jest jakiś znak, że może powinna pozostać na tym świecie. Wtedy ją lśniło, że w sumie to ona nie chce umierać, ale nie chce pozostać z matką w tym samym domu. W tym czasie Emilia wyszła ponownie za mąż i miała już kolejne dzieci, które kochała z całego serca. Leonarda pomagała w wychowaniu rodzeństwa i uświadomiła sobie, że kocha dzieci i chciałaby mieć je sama. Marzyła o wyjściu za mąż i założeniu własnej rodziny i wyjechaniu daleko od matki. Sama również zauważyła, że chłopcy zaczęli zwracać na nią więcej uwagi, więc postanowiła, że czas znaleźć sobie męża. Emilia również to zauważyła i rozpoczęła kampanię poszukiwania małżonka dla Leonardy na własną rękę. I szybko jej się powiodło. Znalazła młodego mężczyznę, który był zaintrygowany ciemnooką Leonardą. Nie wiem, czy był przystojny, czy może miał 4 nogi,
ale to było najmniej istotne, ponieważ był bardzo bogaty. Naprawdę bardzo. A to liczyło się najbardziej, ponieważ kiedy córka wychodziła bogato za mąż, cała jej rodzina stawała się majętna, gdyż para młoda miała obowiązek zajmowania się rodzicami. Jednak Leonarda miała swoje plany, kompletnie inne niż jej matka, ponieważ ona już znalazła wybranka swojego serca. Był nim Rafael Passardi, pracownik poczty miejskiej. Był od niej sporo starszy, ale serce nie sługa. Oczywiście, kiedy Emilia się o tym dowiedziała, wpadła w szał. Zagroziła, że wyrzuci dziewczynę z domu, jeśli jej nie usłucha i pójdzie za Rafaela. Ale Leonarda podjęła już decyzję. Nie zamierzała podporządkowywać się matce, która za nic miała jej szczęście. Oznajmiła, że bierze ślub z Rafaelem i koniec. Wściekła Emilia przekleła Leonardę w chwili, kiedy dziewczyna wychodziła z domu z ostatnim kufrem. Jeszcze nie wiedziała, że to był moment, który pchnął jej życie na tory ku katastrofie. Tymi kilkoma słowami Emilia zasiała w Leonardzie ziarno obsesji, które tkwiło w niej i kwitło powoli. Zapuściło w niej korzenie tak głęboko, że nie było już odwrotu. Wspomniałam wam na początku, że czasy młodości Leonardy, ale w sumie całe jej życie pełne było wróżb i zabobonów. Oczywiście w ultrakatolickich Włoszech nikt oficjalnie nie obnosił się z tym, że korzystał z pomocy wróżbitów czy znachorów, ale ta praktyka była popularna, a nic tak nie przerażało jak rzucona klątwa. Leonarda w tym momencie nie przejęła się, ba, nawet śmiała się z zabobonów swojej matki. Opuściła dom z ulgą, pełna nadziei na lepszą przyszłość u boku ukochanego Rafaela. Zawsze marzyła, żeby stworzyć rodzinę, której ona nigdy nie miała. Rodzinę, w której będzie pełną miłości i szacunku. No i oczywiście mnóstwo dzieci. Niczego tak nie pragnęła na świecie jak dzieci. Początkowo wszystko wyglądało wspaniale. W domu była szczęśliwa. Mąż kochał ją szczerze, a ona budowała nową przyszłość. Jednak coś nie dawało jej spokoju. Ciągle czuła pewien irracjonalny strach, który zatruwał jej serce i umysł. Zrobiła więc to, co było najbardziej oczywistą rzeczą na świecie. Poszła do wróżki. Liczyła na ukojenie zszarganych nerwów, na zapewnienie, że wszystko będzie dobrze. Jednak to, co usłyszała, rozpoczęło lawinę zdarzeń, o których zaraz wam opowiem. Początek wróżby zapowiadał się dobrze, ponieważ wróżka poinformowała Leonardę, że będzie miała bardzo dużo dzieci. To wprawiło ją w ekstazę, ale nie trwało to niestety długo, ponieważ następne słowa zmroziły jej krew w żyłach. Miała mieć dużo dzieci, ale wszystkie umrą przed nią. Taka informacja potrafi namieszać w głowie, niezależnie od tego, czy wierzysz we wróżby, czy nie. Leonarda uwierzyła. Przecież matka rzuciła na nią klątwę, a ta kobieta teraz potwierdziła, że los wydał na nią wyrok. Przerażona opuściła pracownię wróżki i poszła do domu. Ale powzięła decyzję, że zrobi wszystko, co w jej mocy, aby przeciwstawić się fatum. Sama zaczęła interesować się wszystkim, co nadprzyrodzone. Poszukiwała sposobu na złamanie klątwy. Pogrążyła się w świecie magii, który zawładnął ją bez reszty. Jednak nie odkleiła się w całości. Nadal była przykładną żoną. Prowadziła dom z wielkim zapałem. Budowała również świetne relacje z sąsiadami, którzy bardzo szybko docenili jej otwartość i dobre serce. Nie trzeba było długo czekać na pierwsze efekty przepowiedni, ponieważ niedługo po wizycie u wróżki Leonarda zaszła w ciążę. Robiła co mogła, ale niestety straciła pierwsze dziecko. Rozpoczęła się dla niej prawdziwa męka, ponieważ łącznie aż 17 razy była w ciąży w trakcie swojego życia. Tylko 4 przeżyło. 3 razy urodziła martwe dzieci, a 10 razy poroniła. Odcisnęło to olbrzymie piętno na jej duszy, pchając ją na skraj przepaści. Choć pierwsza wróżba ją sparaliżowała, chodziła regularnie do innych czarownic, aby znaleźć ukojenie oraz rozwiązanie swoich kłopotów. Wielokrotnie słyszała to, czego chciała. Wróżki snuły przepiękne opowieści o jej szczęściu i dobrobycie, ale ona, choć po to przyszła w głębi duszy, nie wierzyła w ich zapewnienia.
Los Leonardy przypieczętowała kolejna przepowiednia, którą otrzymała od tej pierwszej wróżki. Udała się do niej z zapytaniem, czy może zboczyła z wyznaczonej dla niej przez los ścieżki. Ta jednak nie wspomniała nic o dzieciach, a o tym, że w przyszłości Leonardy widzi szpital psychiatryczny oraz więzienie. Kobieta nie wiedziała, co ma począć z tą informacją, dlatego postanowiła ją po prostu zignorować. Życie toczyło się dla rodziny Leonardy z pozoru normalnie. Mieszkali skromnie, ale wygodnie. Rafael pracował nadal jako urzędnik pocztowy, a Leonarda rozwijała swoje pasje do malarstwa i rękodzieła. Wyrabiała pięknie pachnące świece oraz mydła, które cieszyły się olbrzymią popularnością wśród jej sąsiadów oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Z czasem zaczęła osiągać całkiem dobry dochód z tej działalności. Ogólnie była bardzo lubiana i szanowana przez wszystkich, którzy mieli z nią do czynienia. W domu również nie mogła narzekać. Choć wielokrotnie przeżywała zawód, miała 4 dzieci, które kochała najmocniej na świecie. Zwłaszcza swojego pierworodnego syna Giuseppe, na punkcie którego miała wręcz obsesję. Pilnowała go jak jastrząb, chuchając i dmuchając na chłopaka jak na najcenniejszy skarb. Choć robiła dobrą minę do złej gry, w głębi serca nie porzuciła swojej obsesji na punkcie ocalenia swoich dzieci. Ciągle dzwoniła jej w głowie przepowiednia sprzed lat i choć kilka lat przeżyła we względnym spokoju, nie mogła przestać oglądać się przez ramię, wyczekując kolejnej tragedii. Jak zwykle nie musiała długo czekać. 27 lipca 1930 roku niedaleko miasta Irpinia miało miejsce trzęsienie ziemi, które dokonało strasznych zniszczeń. Ich mała miejscowość Lacedonia również bardzo ucierpiała. W wyniku tej tragedii śmierć poniosła około 1400 ludzi, a dom Leonardy uległ całkowitemu zniszczeniu. Co prawda nikt z jej domowników nie ucierpiał zbytnio. Najważniejsze, że nikt nie stracił życia, jednak to sprawiło, że w Leonardę wstąpił nowy przypływ paniki. Klątwa dała o sobie znać po raz kolejny. Rodzina nie miała dachu nad głową, a sąsiedzi, którzy również ucierpieli w tej katastrofie, nie byli w stanie jej pomóc, ponieważ sami zwracali oczy ku zaradnej i bardzo szanowanej Leonardzie. Robiła co mogła, jednak wraz z Rafaelem podjęli decyzję, że opuszczą Lacedonię i udadzą się na północ, gdzie jest bezpieczniej i perspektywy pracy są większe. Zabrali więc to, co udało się uratować ze zgliszczy i wyruszyli w podróż. Ostatecznie zdecydowali się na Correggio, niewielkie miasteczko w niedużej odległości od Parmy. Mieszkańcy Correggia powitali przybyszów z otwartymi ramionami. Wszyscy pamiętali o tragedii w Irpini, a widząc ocalałych, otworzyli przed nimi swoje serca i domy. Bardzo szybko zorganizowano dla nich nowy dom oraz znalazła się praca dla Rafaela, który znowu został pracownikiem miejscowej poczty. Tym razem Leonarda postanowiła, że również zajmie się wyrabianiem świec, mydeł i wypiekiem ciast i ciasteczek, ale na trochę większą skalę niż poprzednio. Correggio było zdecydowanie większe i miała potencjalnie więcej klientów. Bardzo szybko najbliżsi sąsiedzi, a później całe miasto, przychodzili do niej po pachnące wyroby. W zamian dostawała warzywa, owoce, mięso, wszystko co potrzebne, aby przeżyć. Te wizyty u Leonardy miały również wpływ na to, jak była postrzegana przez sąsiadów. Bardzo szybko bowiem zaskarbiła sobie ich przychylność, szacunek, a później przyjaźń. Kobiety uwielbiały jej świece i pięknie pachnące mydła. Często zostawały na kawę i świeże ciasto, aby poplotkować. Coraz więcej osób odwiedzało dom Leonardy, który pachniał ziołami, perfumami i świeżymi wypiekami. A wokół słychać było śmiech dzieci. Po prostu wspaniałe miejsce. Nikt jednak nie wiedział, że za fasadą zawsze uśmiechniętej i życzliwej Leonardy kryła się druga strona, która toczyła ją od środka jak trucizna. Kobieta coraz bardziej poddawała się swojej obsesji na punkcie klątwy rzuconej przez jej matkę. A o ironio, im lepiej jej się wiodło, tym bardziej popadała w obłęd.
Nadal szukała pomocy u wróżbiarzy, licząc na wiadomość, że jej los wolny jest od niebezpieczeństw. Ale nic nie było w stanie ukoić jej serca. Do czasu, aż trafiła na pewną książkę, która dała jej nadzieję na lepsze czasy. Ale o tym później. Wróćmy do tego, co działo się na co dzień. Leonarda i Rafael mieszkali już od jakiegoś czasu w Correggio i wszystko układało się naprawdę dobrze. Do czasu, aż pewnego dnia Rafael został aresztowany za kradzież. Podobno okradł pocztę, na której pracował. Został skazany na karę więzienia, choć nie ma jasno powiedziane, na jak długo miał tam pozostać. Oczywiście jest wiele wersji co do tego, jak potoczyło się małżeństwo Leonardy i Rafaela. Jedno jest pewne. Para rozwiodła się ostatecznie i kobieta została sama z 4 dzieci. Aby zaoszczędzić, przeprowadziła się do mieszkania znajdującego się na 3. piętrze domu, w którym wcześniej zajmowała duże mieszkanie na parterze. Tam mogła w spokoju pracować nad swoimi wyrobami, które były coraz popularniejsze w okolicy Correggio, ale również w zaciszu poddasza pracowała nad innymi, bardziej mrocznymi sprawami. Jak już wspomniałam, Leonarda była bardzo lubiana i szanowana w mieście. Uważano ją za pewnego rodzaju filar społeczności Correggio, choć mieszkała w tym mieście dopiero od kilku lat. Codzienne posiedzenia przy kawie i ciasteczkach powoli zaczęły przeradzać się w coś innego. Ponieważ kobiety bardzo często pytały Leonardę o zdanie w kwestiach związanych z ich życiem, małżeństwem, a nawet przyszłością. I tak właśnie powoli narodziła się Leonarda Wróżbitka. Nie wiadomo kiedy ustawiały się do niej tłuby, aby zapytać o swój los. Istna żyła złota. Leonarda Cianciulli była bardzo inteligentną i spostrzegawczą kobietą. Bardzo szybko zauważyła, że wystarczy dobrze słuchać i obserwować, aby poznać człowieka na wskroś. Ale równie szybko zauważyła, że zdecydowanie więcej jest w stanie zarobić, jeśli będzie mówiła ludziom to, na co oni liczą i co chcą usłyszeć. Dlatego stała się tak popularna. Niestety dobra pasta skończyła się z chwilą wybuchu II wojny światowej. Wszyscy wiemy, jak straszne to były czasy. Ludzie byli przerażeni i szukali pocieszenia u ich ukochanej Leonardy, jednak ona miała swoje własne demony, które właśnie wypełzły na powierzchnię. Jej najukochańszy syn Giuseppe otrzymał list z powołaniem do armii, co sprawiło, że Leonarda popadła w rozpacz. Wiedziała, że tym razem klątwa zabierze jej największy skarb. Jednak nie było odwrotu. Syn opuścił zrozpaczoną matkę i udał się na front. Nie miała za wiele czasu na popadanie w obłęd, ponieważ trzeba było nadal żyć i zająć się pozostałymi dziećmi oraz sąsiadami, którzy szukali u niej pomocy i dobrego słowa. Nastały naprawdę ciężkie czasy i coraz więcej ludzi opuszczało miasto. Nie tylko uciekali przed wojną, ale również poszukiwali pracy, o którą było coraz ciężej. Leonarda również dostosowała się do potrzeb rynku i rozszerzyła swoją działalność. Już nie tylko wyrabiała rękodzieło czy wróżyła. Stała się również pewnego rodzaju pośrednikiem pracy, a nawet swatką. Od dawna wykorzystywała swoje znajomości, wyświadczając drobne przysługi znajomym i klientom. Teraz była pierwszą osobą, do której uderzano po radę, czy najzwyczajniej w świecie po gotowe rozwiązanie. Tak było pewnego październikowego dnia, kiedy do drzwi Leonardy zapukała Faustina Setti, dobra znajoma, która była częstym gościem i klientką Cianciulli. Kobieta była tak zwaną starą panną, co powodowało, że czuła się bardzo nieszczęśliwa. Pragnęła kochać i być kochaną i stwierdziła, że Leonarda będzie idealną osobą, żeby rozwiązać jej problem. Stwierdziła, że jest w stanie zapłacić każdą cenę za to, aby znaleźć męża, na co gospodyni zareagowała natychmiast. Powiedziała, że to musi być przeznaczenie, ponieważ zna pewnego mężczyznę z miejscowości Poli, niedaleko Rzymu, który szuka żony. Jest leciwym mężczyzną, któremu dobrze się powodzi, ale szuka partnerki na starsze lata. Podekscytowana Faustyna kompletnie o nic nie pytała. Nawet nie zastanawiało jej, skąd Leonarda może znać tego jegomościa, skoro mieszka tak daleko. Jednak ona myślami była już u boku przyszłego męża. Jej instynkt samozachowawczy wyłączył się jak pstryczek do światła.
Nic innego już nie istniało. Była gotowa na wszystko, co tylko Leonarda powie i zażąda. A wymagania miała spore i przede wszystkim dość osobliwe. Pierwsze, w zamian za przysługę, Faustyna miała oddać swatce wszystkie swoje oszczędności, czyli około 30 000 lirów. Była to naprawdę spora kwota, zważywszy trudne czasy. Każdy grosz był ważny. Następnie miała nikogo nie informować o ich umowie. Jak uzasadniła, nie chciała, aby kolejni ludzie przychodzili do niej po pomoc i odrywali jej uwagę od sprawy Faustyny. Natomiast rodzina mogłaby jej odradzić ten krok. A przecież całe życie nie pomogli jej znaleźć męża, no to po co mieli wtrącać się teraz? Następnie Faustyna miała sprzedać cały swój dobytek i przekazać jej pieniądze, które ona przekaże przyszłemu mężowi. Ostatni warunek był chyba najdziwniejszy. Faustyna miała napisać kilka listów oraz pocztówek, które dostała od Leonardy, w których miała opisać swoje szczęście i zapewnić rodzinę oraz znajomych, że jest bezpieczna i naprawdę dobrze jej się wiedzie. Wszystko było tak absurdalne, że ciężko uwierzyć, że ktoś na to pójdzie. Ale pragnienie miłości okazało się silniejsze, ponieważ Faustyna zrobiła wszystko, czego Leonarda zażądała, nie zadając ani jednego pytania. 17 grudnia 1939 roku Faustina była gotowa i przyszła pożegnać się z przyjaciółką oraz zostawić jej listy, które napisała. Następnie nikt więcej nie widział Faustiny, która opuściła Correggio na zawsze. Oczywiście mieszkańcy miasta dowiedzieli się o sukcesie, jaki Leonarda odniosła podczas swatania Faustyny. Dlatego zalała ją fala nowych próśb o pomoc. Nie tylko w miłości. Cianciuli miała pełne ręce roboty, rozwiązując spory sąsiedzkie, pojednując skłócone rodziny, oferując usługi matrymonialne oraz pośrednictwo pracy. Choć była bardzo zajętą kobietą sukcesu, jej zbolałe serce drżało każdego dnia o bezpieczeństwo swojego syna Giuseppe, który walczył na froncie. Czekała z zapartym tchem na listy od syna, co dawało jej chwilowe ukojenie, potwierdzając, że młody mężczyzna nadal żyje. Nie było łatwo, ale nic innego nie mogła zrobić. Tylko czekać. We wrześniu 1940 roku w pracowni Leonardy pojawiła się Francesca Soavi, wdowa, która przed wojną pracowała jako nauczycielka. Była bardzo nieszczęśliwa, ponieważ z powodu konfliktu w Europie praca nauczyciela nie była aż tak popularna, czy może bardziej potrzebna. Przyszła ona do Cianciuli z prośbą o pomoc w znalezieniu nowej pracy. Kazała więc Francesce za 2 dni powrócić. Potrzebowała czasu na rozeznanie się w temacie. I jak za dotknięciem zaczarowanej różdżki idealna praca znalazła się. Ot tak. Była to posada dyrektorki szkoły z internatem dla dziewcząt w Pianceza, mieście położonym dalej na północ od Correggio. Ta wiadomość wprawiła Franceskę w zachwyt. Była tak szczęśliwa, że zupełnie nie zwracała uwagi na dalsze wytyczne, jakie dostała od Leonardy. Podobnie jak w przypadku Faustyny, poinstruowała ją, aby nie zdradzała nikomu, dokąd się wybiera, aby reszta ludzi nie napastowała jej prośbami. Następnie miała przekazać w ramach zapłaty za pomoc swoje oszczędności w wysokości 3000 lirów. Kolejnym krokiem było również sprzedanie swoich ruchomości, przekazanie ich Leonardzie, która miała wpłacić je do banku, aby Francesca mogła mieć do nich dostęp w Piacenza. Ostatni punkt to były listy. Przeszczęśliwa Francesca zrobiła wszystko, co jej kazano i 5 września 1940 roku przyszła do Leonardy pożegnać się i zostawić pieniądze oraz listy. Różnica między Faustyną i Franceską polegała na tym, że ta pierwsza nie miała rodziny w okolicy. Dlatego jej wyjazd nie wzbudził natychmiastowego zainteresowania. Jednak najbliżsi Franceski zaniepokoili się jej zniknięciem, a pierwszy list, jaki przyszedł do nich informując ich o wyjeździe oraz o całej reszcie, sprawił, że uznali to za zbyt dziwne. Wiedzieli również, że niedługo przed wyjazdem często odwiedzała miejscową zielarkę i ulubienicę wszystkich, Leonardę Cianciuli. Dlatego pierwsze kroki skierowali właśnie do niej. Zapytali, w jakiej sprawie Francesca radziła się kobiety, a kiedy ta opowiedziała im historię ze szkołą, uspokoili się.
Każdy w mieście wiedział, że Leonarda to godna szacunku i zaufania obywatelka i musiała mówić prawdę. Odeszli, ale nie z pustymi rękami, ponieważ gospodyni dała gościom koszyk z pięknie pachnącymi mydełkami na ukojenie nerwów. I jeszcze raz zapewniła ich, że ich ukochana Francesca jest bezpieczna i na pewno szczęśliwa w nowym miejscu. Niewiele ponad miesiąc po wyjeździe z Soavi u Leonardy pojawił się kolejny gość. Tym razem była to jej najbliższa sąsiadka. 53-letnia Virginia Cacioppo przyjaźniła się z Cianciulli od kilku lat, dlatego taka wizyta nie była niczym specjalnym. Jednak tym razem rozmowa potoczyła się inaczej niż pozostałe. Leonarda była świadoma tego, że jej przyjaciółka ostatnio jest coraz bardziej melancholijna. Spowodowane to było nie tylko toczącym się konfliktem i stresem związanym z nieznaną przyszłością, ale głównie Virginia przeżywała ciężkie chwile z powodu umierającej kariery zawodowej. W sumie tego trupa to nie dało się już zreanimować, ponieważ Virginia była przed laty dość znaną śpiewaczką operową. Jednak według ówczesnych standardów dawno już przekroczyła termin przydatności. Nikt nie chciał oglądać ani słuchać podstarzałej diwy, co bardzo bolało kobietę. Ale również nikt nie chadzał do teatru ani do opery ze względu na wszyscy wiemy co – wojnę. Kobieta bardzo przeżyła tę stratę, ale również czuła się zbędna, zapomniana przez wszystkich. Marzyła o tym, żeby jeszcze ktoś uznał ją za potrzebną, kompetentną i po prostu zainteresował się jej losem. I właśnie tym razem Virginia zamiast narzekać i płakać koleżance w mankiet, zapytała, czy może i dla niej coś by znalazła. Jakieś miejsce, gdzie jeszcze mogłaby wykorzystać energię i wigor, który miała. Leonarda niewiele myśląc powiedziała, że szczęście jej sprzyja, bo dosłownie dzień wcześniej dostała wiadomość od dyrektora filharmonii we Florencji, który poszukiwał nowej sekretarki. Nie była to może praca sopranistki, o której marzyła, ale jednak na tyle blisko jej dawnego życia, że aż podskoczyła z radości. Oczywiście natychmiast poprosiła Leonardę o to, aby ta zarekomendowała ją na to stanowisko, a w zamian za to da jej wszystko, czego sobie zażyczy. Gospodyni oczywiście zapewniła, że zrobi wszystko, co w jej mocy, aby Virginia otrzymała tę pracę, a o interesach porozmawiają, jeśli będzie miała dobre wieści. Po kilku dniach Virginia otrzymuje upragnioną odpowiedź i oczywiście cudotwórczyni Leonarda załatwiła jej tę posadę. W zamian Virginia zgodziła się oddać przyjaciółce wszystkie swoje oszczędności, a było tego sporo, bo aż 50 000 lirów. Na co jej pieniądze, skoro zarobi nowe? Scenariusz powtórzył się. 30 listopada 1940 roku Virginia wyrusza na spotkanie swojego nowego losu. Ale zanim wyjeżdża, robi to, co poprzednie podopieczny Leonardy, czyli sprzedaje swój dobytek, pisze listy do bliskich i wyjeżdża. Jednak tym razem rodzina Virginii nie chciała przyjąć do wiadomości, że kobieta wyjechała bez słowa pożegnania, czy chociażby jakiegokolwiek wyjaśnienia. Zaczęli drążyć temat i szybko okazało się, że jeden z sąsiadów widział po raz ostatni panią Cacioppo wchodzącą do mieszkania Leonardy Cianciulli, jej wieloletniej przyjaciółki. Nie czekali na konfrontację z kobietą, ale udali się prosto na policję, aby zgłosić oficjalnie zaginięcie Virginii Cacioppo. Naturalnie pierwsze kroki skierowano do Leonardy, ponieważ po zaginięciu Virginii zaczęto coraz głośniej wspominać pozostałe dwie kobiety, które dziwnym trafem po interesach z Cianciulli przepadły bez śladu. Nie brano jeszcze w tej chwili pod uwagę, że kobieta ma coś wspólnego z tymi zaginięciami, ale jako ostatnia, która rozmawiała z Virginią, miała zapewne jakieś informacje, których rodzina nie była w stanie dostarczyć. Kiedy przyszli na miejsce, drzwi otworzyła im uśmiechnięta Leonarda, która serdecznie zaprosiła policjantów do środka oraz zaproponowała poczęstunek oraz napitek. Oczywiście była znana z okolicy ze swoich bajecznych wypieków, więc funkcjonariusze bez najmniejszego sprzeciwu przyjęli jej dary. Rozmowa przebiegła w bardzo przyjemnej atmosferze,
Ale trzeba było przejść do rzeczy. Kiedy zaczęły padać pierwsze pytania o potencjalnie zaginione kobiety, ona zaczęła unikać odpowiedzi. Próbowała zmienić temat, bądź wręcz wypraszać policjantów z domu, twierdząc, że nie jest w stanie im poświęcić już więcej czasu. To zachowanie sprawiło, że w funkcjonariuszach zaświeciła się lampka z napisem podejrzane. Postanowili, że należy przesłuchać kobietę w bardziej oficjalny sposób, więc nakazano jej udanie się z nimi na komisariat w celu dalszej rozmowy. Kobieta, choć zmartwiona, usłuchała i poszła bez sprzeciwu. Na miejscu, w sumie praktycznie od razu, Leonarda opowiedziała bez skrępowania, co tak naprawdę przydarzyło się wszystkim 3 kobietom. Ale według niej miała bardzo dobre powody, by postąpić tak, jak postąpiła i w sumie to ona niczego nie żałuje. Mianowicie, jak się zapewne domyślacie, wszystkie 3 wcale nie pojechały odnaleźć szczęścia w nowym miejscu, ale nie żyły, a zginęły z ręki Leonardy Cianciuli, kochanej pani od mydeł i ciasta. Możecie sobie wyobrazić, jakie miny mieli przesłuchujący ją policjanci. Ale zacznijmy od początku, tylko najpierw polubcie i skomentujcie ten odcinek. Pamiętacie klątwę, jaką rzuciła na Leonardę jej matka w ramach kary za sprzeciwienie się w sprawie małżeństwa? Cała lawina ruszyła już wtedy, choć Leonarda jeszcze tego nie wiedziała. Wszystkie jej późniejsze decyzje i posunięcia pchały ją ku katastrofie, jak jej ogrom odkrywano właśnie teraz na komisariacie w Correggio. Leonarda po kolejnych poronieniach lub śmierci urodzonego dziecka popadała w coraz większe przekonanie, że matka rzeczywiście skutecznie ją przekleła, a wróżby potwierdzające jej trudny los upewniły ją, że musi zrobić wszystko, aby przeciwstawić się złemu fatum. Szukała pomocy, gdzie tylko mogła, a jej walka zawiodła ją ku najczarniejszym zakamarkom okultyzmu. To tam zaczęła zwracać się ku czarnej magii oraz praktykom z nią związanym. Podczas swoich poszukiwań odnalazła księgę ze starymi tajemniczymi zaklęciami, w której wyczytała sposób na ocalenie swoich dzieci. Mówiła ona, że aby ocalić życie, musi ona życie odebrać. Początkowo ta informacja ją zmroziła i nie zamierzała podążać tą ścieżką, jednak kiedy jej ukochany Giuseppe został powołany do wojska i miał być wysłany na front, postanowiła, że musi jakoś przełamać los swojej rodziny. Wtedy do jej mieszkania przyszła Faustina z prośbą o pomoc w znalezieniu męża. Leonarda stwierdziła, że to los daje jej znak, że to czas na działanie, jeśli chce ocalić swojego syna. Naprędce wymyśliła plan i poinformowała Faustinę, co ma zrobić, zanim wyjedzie. Kiedy kobieta przyszła do Cianciuli 17 grudnia 1939 roku, żeby przynieść jej listy oraz pieniądze, gospodyni zaprosiła ją do środka na lampkę wina. Tak na pożegnanie i żeby uczciły jej nowe życie. Faustina była przeszczęśliwa i nie oponowała. Uznała to za świetny pomysł. W końcu ta kobieta dała jej szansę na szczęście, jakiego całe życie jej brakowało. Oczywiście, że wypije z nią za pomyślność. Kiedy tak siedziały i rozmawiały, Faustina zaczęła czuć się dziwnie, ociężale. W głowie jej się kręciło i zaczęła bełkotać. Czyżby wino było mocniejsze niż zwykle? A może podniecenie osłabiło jej głowę? Nic z tych rzeczy. To Leonarda dodała środek odurzający do wina, którym poczęstowała nic nie podejrzewającą Faustinę. Ale dlaczego? Przecież była filarem społeczności Correggio. Co w nią wstąpiło? Jej obsesja oczywiście, nic innego. Kiedy Faustina przyszła do niej z prośbą o pomoc, Leonarda uznała to za znak, że czas, żeby zastosować zaklęcie z Księgi Czarów, o której wam wspomniałam. Tej mówiącej o odebraniu życia w zamian za uratowanie innego. Czas był idealny, ponieważ jej ukochany Giuseppe był w śmiertelnym niebezpieczeństwie, jak nigdy wcześniej. Musiała coś zrobić, a teraz okazja sama się nadarzyła. Musiała z niej skorzystać, dlatego wymyśliła wszystko. Ponieważ nie było żadnego pana szukającego żony w mieście Pola, a jedyne, co czekało na biedną Faustynę, to śmierć.
Po tym, jak kobieta padła nieprzytomna na ziemię, Leonarda zaciągnęła ją do szafy, bądź do jakiegoś mniejszego pomieszczenia w mieszkaniu na poddaszu. Kwestia tłumaczenia. W każdym razie w tym pomieszczeniu wypełniło się przeznaczenie Faustyny. Cianciuli miała już naszykowaną siekierę, którą zatłukła swoją ofiarę bez najmniejszych wyrzutów sumienia. Kolejny etap był dość czasochłonny oraz brudny, dlatego Leonarda zaciągnęła tym razem martwą Faustynę bliżej kuchni. Tam rozłożyła wszystkie przybory potrzebne jej do dokończenia dzieła. Miała noże, tasak, miski i wielką balię. Czy już wiecie, co było dalej? Na pewno. Rozpoczęła żmudną pracę polegającą na rozczłonkowaniu ciała, ponieważ musiała się go teraz pozbyć. Pierwsze, co zrobiła, to wykrwawiła zwłoki. Zebrała wszystko do wiadra, a kiedy skończyła, odstawiła je na bok, pełne prawie po brzegi jeszcze ciepłej posoki. Następnie odcięła jej nogi na wysokości kolan i wsadziła do dużej bali. Później odcięła jej ręce i również umieściła razem z nogami. Dalej zajęła się udami, które także odseparowała od reszty ciała. Kolejna była głowa, a na koniec podzieliła tors na pół. Ostatecznie ciało Faustyny skończyło pocięte na 9 części. Spracowała się już bardzo, ale przed nią było jeszcze sporo do zrobienia. Przyniosła wielki gar, nalała do niego wody, a później pozwólcie, że Leonarda sama powie, co zrobiła. Wrzuciłam kawałki do garnka. Dodałam 7 kg sody kaustycznej, którą kupiłam do robienia mydła i mieszałam mieszankę, aż kawałki rozpuściły się do gęstej, ciemnej papki, którą wylałam do kilku wiader, a potem wylałam je do pobliskiego szamba. Jeśli chodzi o krew w misce, poczekałam, aż skrzepnie. Wysuszyłam ją w piekarniku, zmieliłam i wymieszałam z mąką, cukrem, czekoladą, mlekiem i jajkami, a także odrobiną margaryny, ugniatając wszystkie składniki razem. Zrobiłam mnóstwo chrupiących ciasteczek herbacianych i serwowałam je paniom, które przychodziły z wizytą. Chociaż Giuseppe i ja również je zjedliśmy. No cóż, chyba nie trzeba nic więcej dodawać. Wyjaśnię tylko, że Giuseppe otrzymywał listy od matki, a w jednym z nich były owe ciastka z Faustyny. Uznała to za idealne dopełnienie zaklęcia, że to ochroni jej syna. I okazało się, że chyba zadziałało, ponieważ jej ukochany syn nadal żył i miał się świetnie. Uspokoiło ją to na jakiś czas, ale po kilku miesiącach ten strach, który towarzyszył jej całe życie, powrócił. I wtedy w jej mieszkaniu pojawiła się Francesca. Kolejny znak od niebios, że trzeba ratować Giuseppe. Dlatego powtórzyła cały rytuał. Zaprosiła kobietę na lampkę wina, a później wiecie, co było dalej. Trochę przestraszyła się, kiedy rodzina Franceski przyszła pytać o nią, ale użyła swojego uroku, aby udobruchać przybyszy. Dała im mydełka na poprawę humoru. Kiedy wyszli, odetchnęła z ulgą. Była pewna, że uszła cała z tej opresji. Była również przekonana, że 2 ofiary wystarczą. Jednak kiedy Virginia przyszła miesiąc później, zrozpaczona i prosząca o poradę, Leonardę zmroził strach. Uznała po raz kolejny, że to znak, że jej syn nadal jest zagrożony i czas na kolejną ofiarę. Nie planowała tak szybko. W sumie to liczyła na to, że już nie będzie musiała tego robić. Ale skoro Fatum wzywa, trzeba odpowiedzieć. Scenariusz powtórzył się prawie w całości, jednak tym razem zrobiła coś jeszcze. Tym razem również posłużę się słowami samej Cianciuli. Wylądowała w garnku, tak jak 2 pozostałe. Jej ciało było tłuste i białe, gdy się rozpuściło. Dodałam butelkę wody kolońskiej i po długim gotowaniu udało mi się zrobić całkiem akceptowalne mydło w kremie. Dałam kostki sąsiadom i znajomym. Ciasta były też pyszne, nawet lepsze. Ta kobieta była naprawdę słodka. Myślę, że teraz szczęki wam opadły, bo ja moją zbierałam z podłogi, kiedy pierwszy raz to usłyszałam.
A na pewno było tak w przypadku policjantów, którzy przesłuchiwali Leonardę. Zupełnie nie tego się spodziewali. Byli przekonani, że kobieta coś ukrywa, ale zdecydowanie nie taką bombę, jaką na nich spuściła. Do tego, kiedy zaczęli ogarniać wszystko, co im powiedziała, ich styki się totalnie przepaliły. Ciastka były rzeczywiście wyśmienite. Rozumiecie? Myślę, że na pewno. Kiedy emocje opadły, Leonarda Cianciulli została aresztowana pod zarzutem zabójstwa Faustini Setti, Franceschi Soavi oraz Virginii Cacioppo. Był rok 1940, a proces odbył się dopiero w 1946. Dlatego wszystkie te lata Leonarda spędziła w więzieniu, czekając na zakończenie wojny. Jednak kiedy doszło do procesu, był jednym z najgłośniejszych we Włoszech, a nawet w całej Europie. Każdy słyszał o babci od ciastek i mydła, jak ją nazywano. Leonarda nigdy nie wyraziła żalu za swoje czyny. Do końca przekonana była, że postąpiła słusznie, ponieważ w jej przekonaniu cel uświęcał środki. A fakt, że jej syn powrócił z wojny cały i zdrowy, upewnił ją, że postąpiła słusznie. Cianciulli uznano za winną i skazano na 30 lat więzienia i 3 lata pobytu w zakładzie dla obłąkanych. Zmarła na skutek udaru mózgu w zakładzie karnym dla kobiet w Pozzuoli 15 października 1970 roku. Pamiętacie jeszcze jedną z wróżb, jakie Leonarda otrzymała lata wcześniej? Że w jej przyszłości widać więzienie i zakład psychiatryczny? W 10. A co z jej dziećmi? Niestety nie ma informacji na ten temat, czy przepowiednia sprawdziła się i przeżyła wszystkie. Jedyna wzmianka na temat jej syna Giuseppe była w kontekście sprawdzania, czy nie był on zamieszany w uczynki matki. Choć ta teoria bardzo szybko upadła, ponieważ chłopak był cały czas na froncie. Wiemy również, że wrócił z wojny. Jednak dalej ślad się urywa. W tym miejscu zakończę tę opowieść. Dziękuję bardzo, że zechcieliście wysłuchać tej historii. Mam nadzieję, że zaciekawiłam Was choć trochę. Jeśli spodobał Wam się odcinek, naciśnijcie przycisk podziękuj i wesprzyjcie mój kanał, abym mogła tworzyć więcej ciekawych treści dla Was, moi drodzy słuchacze. Oczywiście z całego serca dziękuję Agnes Poe i RJ1503 za to, że zostaliście moimi patronami. Przypominam Wam również, żeby zasubskrybować mój kanał i włączyć powiadomienia, żeby poniedziałkowe premiery Wam nie uciekły. Nie wstydźcie się też i piszcie komentarze. Bardzo lubię czytać, co piszecie i nie obrażę się, jeśli polubicie ten film. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.